Lekcja pod tytułem Symetralna odcinka. Cóż to takiego? Ano popatrz, mamy odcinek AB i symetralna to jest prosta, która jest prostopadła do odcinka AB, czyli tutaj mamy kąt prosty i przecina ten odcinek AB dokładnie w połowie. I to tyle. Czyli prosta, prostopadła, przecinająca w połowie. Taką prostą nazywamy symetralną, symetralna odcinka. I jeszcze trzeba napisać jakiego. To jest odcinek AB. Symetralna odcinka AB. Jeszcze taka dodatkowa miła cecha jest taka, o którą mogą Cię zapytać w jakimś zadaniu, że jak pomierzysz odległość od krańców odcinka na przykład do dowolnego punktu, o patrz, do tego punktu mierzymy odległość, to zawsze ta odległość do A i do B będzie ta sama. Tak samo jakbyśmy pomierzyli odległość na przykład do innego punktu, jeszcze do innego i jeszcze do innego i będziesz mierzył tą odległość od krańców, to zawsze odległość od krańców do dowolnego punktu na symetralnej będzie taka sama. O. Czyli do tego punktu ta sama odległość do A, ta sama odległość B. Do tego punktu ta sama odległość do A, ta sama odległość do B. No dobra. Więc ja myślę, że to jest proste. Symetralna to jest po prostu prostopadła, przecinająca w połowie. Przypomnijmy sobie, jak taką symetralną, czyli prostą, prostopadłą, przecinającą w połowie skonstruować. To co prawda było w szkole podstawowej, ale myślę, że warto to sobie przypomnieć, prawda? No to narysujmy sobie jakiś odcinek. O, proszę bardzo, mam śliczny odcinek. Trzask. Nazwę go sobie CD. I teraz jak go konstruujemy? No cyrkiel będzie potrzebny i linijka. A więc najpierw cyrkiel. Cyrkiel wbijamy sobie w jeden z krańców odcinka, albo lewy, albo prawy. Ja sobie wbiję w lewy. A co mi tam? Proszę bardzo, tu wbijam. I teraz rozchylamy ten cyrkiel tak, aby jego rozchylenie sięgało troszeczkę dalej niż połowa naszego odcinka. O, powiedzmy na tyle. I cóż teraz robimy? Zaczynamy kreślić łuk. Tu trzymam paluchem, tak żeby mi nie wypadło z punktu C, żeby mi cyrkiel nie wypadł i zaczynam kreślić łuk. Zarówno u góry odcinka, jak i u dołu odcinka, czyli w ten sposób. Ciach i ciach. Tu przesadziłem może nawet trochę za dużo, ale na pewno nie zaszkodzi. Teraz bierzemy nasz cyrkiel i nie zmieniając rozchylenia, musi być to samo rozchylenie, wbijamy w punkt D dla odmiany. O! I znowu kreślimy łuk. U góry i u dołu. Oczywiście tobie jak zwykle to wyjdzie znacznie ładniej. O, ale mi się maznęło. Dajmy to jeszcze raz porządniej. Ciach i u dołu ciach. Zabieramy cyrkiel i teraz rysujemy prostą, prostopadłą. To jest prosta, która przechodzi przez oba punkty przecięcia łuków. Czyli przez ten punkt i przez ten punkt. Zaznaczę je może. O. Przez ten i przez ten. Rysujemy sobie prostą, prostopadłą. Proszę bardzo. Oczywiście pamiętaj, ona mi nie wyjdzie tak dokładnie jak tobie. Starałem się jak mogłem, ale nie wiem, czy mi wyszło. No nawet prawie wyszło. No. W końcu ja nie robię tego cyrklem, tylko robię to w cudzysłowie na oko. Ale właśnie tak to się robi. Prosta sprawa, prawda? Czyli wbijamy, rozchylamy cyrkiel, łuk u góry, łuk u dołu. Przesuwamy, przenosimy do drugiego krańca, znowu łuk u góry, łuk u dołu i łączymy prostą i mamy prostą prostopadłą, która jest jednocześnie symetralną tego odcinka, ponieważ przecina go dokładnie w połowie, no i oczywiście pod kątem prostym. To tyle tej lekcji.